Cześć, witam Was bardzo serdecznie w takim walentynkowym odcinku. Dzisiaj będziemy robić szaliczek, który widziałyście na początkowych zdjęciach. Przy okazji nauczymy się robić takie serduszkowe kwadraty babuni, które możecie użyć naprawdę do dowolnej robótki. Można z takich kwadratów zszyć sweter, można zrobić kamizelkę, można zrobić duży koc. Serduszka ja dzisiaj pokażę, jak zrobić szaliczek. Będę wykorzystywała po raz kolejny już na moim filmie włóczkę Cosmo od marki Opus Natura. To jest włóczka w 100% naturalna, 80% mamy wełny, 20% dodatku lnu. I producent zaleca nam szydełko między 3 a 4 mm. Ja będę pracowała na dwóch nitkach, zarówno dwie nitki różowej, czy też takiej miedzianej, jak i dwie nitki beżowej. I do takiego połączenia dwóch nitek wykorzystam szydełko w rozmiarze 5 mm. Więcej informacji na temat włóczki zostawiam Wam w opisie, a teraz już zabieramy się za wzór kwadratu. Rozpoczynam od włóczki różowej i zobaczcie, że ja sobie dwie nitki ciągnę z jednego kłębka. Jedna nitka to jest ta naokoło, a drugą wyciągnęłam ze środka i dzięki temu mam tutaj dwie niteczki. Rozpoczynamy od wykonania magicznego kółka. Ja sobie przeciągam włóczkę przez lewą dłoń i zawijam dwukrotnie na dwóch środkowych palcach. Następnie wkładam szydełko pod te dwie nitki, pobieram zza palca wskazującego, przeciągam pod spodem, pobieram jeszcze raz i przeciągam pod pętelką, którą stworzyłam. I teraz zobaczcie, to jest takie podwójne magiczne kółko. Dwie nitki są w środku, co dodatkowo je zabezpieczy. Będzie mniejsze ryzyko, że coś nam się w środku spruje. I rozpoczynamy pierwsze okrążenie. 2 oczka łańcuszka już na pierwszy słupek, narzut nitki i 2 kolejne słupki w magicznym kółku, czyli narzut nitki, wbijamy się w kółeczko, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez dwie, pobieramy, przerabiamy przez dwie i jeszcze jeden słupek, narzut i przerabiamy jeszcze jeden słupek. I to jest pierwszy narożnik pierwszego okrążenia kwadratu. Oczko łańcuszka, następnie kolejne 3 słupki w magicznym kółku. Raz, 2 i 3. Oczko łańcuszka, kolejne 3 słupki w magicznym kółku. Raz, 2 i 3. Oczko łańcuszka i ostatni narożnik, czyli znowu 3 słupki, 2 i 3. Oczko łańcuszka rozdzielające, wyciągamy nitkę i zabieramy się teraz za zamknięcie magicznego kółka. Patrzymy na tę stronę, gdzie był początek i tutaj mamy końcówkę i tutaj mamy dwie nici. Jedna wychodzi z tych środkowych oczek, a druga gdzieś tam z tyłu. I nas interesuje ta, która wychodzi ze środkowych oczek. Łapiemy ją i zaciągamy, ciągniemy z lewej na prawą, aż się zupełnie magiczne kółko nam zamknie, a następnie tę końcóweczkę ciągniemy, ona nam zamyka całkowicie magiczne kółko. Tę końcówkę można przyciąć, ona jest dosyć długa. Za chwilę jeszcze dla zabezpieczenia wrobimy ją pod kilkoma oczkami, a później już zupełnie przycinamy. I teraz wykonujemy zamknięcie okrążenia. Spójrzmy na te pierwsze 3 słupki. Pierwszy słupek to jest taki słupek oszukany, stworzony z 2 oczek łańcuszka. Zaraz obok jest pierwszy prawidłowo wykonany słupek i nad nim jest oczko. Wbijamy się właśnie w to oczko nad tym słupkiem i wykonujemy oczko ścisłe, zamykające okrążenie. Następnie ja już sobie tę końcówkę prowadzę do góry, żeby już tutaj mi się wrabiała. Wbijam się w kolejne oczko nad kolejnym słupkiem, pobieram, przeciągam, robię kolejne oczko ścisłe i jeszcze jedno oczko ścisłe, żeby przejść na ten otworek tutaj. To jest to oczko łańcuszka zrobione pomiędzy trójkami słupków. Zatem pierwsze oczko ścisłe nad drugim słupkiem, drugie oczko ścisłe nad pierwszym słupkiem i oczko ścisłe w przestrzeni. I teraz pracujemy w przestrzeni, robimy kolejny narożnik. Będzie to sekwencja 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki. Na pierwszy słupek znowu robimy 2 oczka łańcuszka, następnie narzut i kolejne 2 słupki. I tę końcówkę pod tymi 2 słupkami również ja sobie tutaj wrobię, żeby ją dodatkowo zabezpieczyć. Pierwszy słupek i drugi słupek. I myślę, że ona już jest teraz wystarczająco zabezpieczona.
Więc biorę nożyczki i przycinam tę końcówkę. W kwadratach babuni według mnie bardzo ważne jest to, żeby końcóweczki chować wszystkie w trakcie robienia, bo jeżeli to sobie zostawimy na końcowy moment, kiedy na przykład mamy bardzo dużo tych kwadratów i chcemy zrobić koc, to na pewno nam się nie będzie nam się chciało, albo będzie nam bardzo trudno zebrać się, żeby te końcówki wszystkie pochować, więc lepiej to robić w trakcie. Obcinać to, co niepotrzebne i to, co już pochowane, sobie chować. Oczko łańcuszka rozdzielające i w tej samej przestrzeni kolejne 3 słupki. Raz, 2 i 3. Następnie bez żadnego oczka łańcuszka teraz przechodzimy do kolejnej przestrzeni stworzonej z oczka łańcuszka w poprzednim rzędzie i również tu robimy sekwencję narożnika. 3 słupki, oczko, 3 słupki. I znowu, bez żadnych oczek łańcuszka, narzut nitki przechodzimy do kolejnej przestrzeni i robimy kolejną sekwencję. 3 słupki, oczko, 3 słupki. I ostatnia przestrzeń, ostatni narożnik. Trzy słupki, oczko, 3 słupki. Raz, 2 i 3. I teraz widzimy, że między tymi narożnikami nie ma już żadnych oczek łańcuszka, więc również tutaj od razu przechodzimy do oczka nad tym słupkiem środkowym. Znowu, to są 2 oczka łańcuszka udające pierwszy słupek, to jest prawidłowy słupek, nad nim jest oczko. Zamykamy oczkiem ścisłym i następnie kolejne oczko, oczko ścisłe i kolejne oczko, to jest ta przestrzeń pomiędzy trójkami w narożniku. Przechodzimy na tę przestrzeń oczkiem ścisłym, żeby właśnie w tym narożniku wylądować. I teraz już w tym okrążeniu będziemy wprowadzać nowy kolor, ale zanim to zrobimy, przerabiamy pierwszy narożnik normalnie, czyli 2 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, 2 słupki w tym samym oczku, następnie oczko rozdzielające i kolejne 3 słupki w tej samej przestrzeni. Raz, 2 i 3. Następnie bez żadnych oczek łańcuszka pomiędzy. Od razu narzut nitki na szydełko. Wbijamy się w kolejną przestrzeń. To jest przestrzeń tutaj, pomiędzy tymi trójkami. I robimy tutaj 3 słupki. Raz, 2, 3. A teraz łapiemy drugą nitkę, drugi kolor i następny narożnik już robimy innym kolorem. Mam już nowy kolor i teraz uwaga, uwaga, w myśl tej zasady, o której mówiłam, czyli że chcemy te wszystkie końcóweczki również teraz wrabiać od razu, to różową, której teraz nie będziemy używać, również od razu wrabiamy tutaj, bo za chwilę będziemy jej używać, więc będzie nam potrzebna. Zatem ja sobie łapię teraz beżową nitkę, zostawiam tutaj końcówkę, którą będę wrabiała, przykładam ją sobie do tego miejsca, w którym mam zrobić już narożnik beżowy. Narzut nitki już robię tym beżowym i teraz wbijam się w tę przestrzeń narożnika i tutaj wszystkie końcówki, czyli robocza różowa i końcówka beżowa idą na szydełko po to, żeby po pobraniu włóczki, przeciągnięciu, żeby one już były złapane. Pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2. Jeżeli ta różowa nam się teraz rozciągnęła, no to sobie możemy ją tutaj delikatnie zaciągnąć, zmniejszyć to kółko, to oczko. I teraz wykonujemy dalej narożnik, tak jak zawsze, czyli 3 słupki, oczko, 3 słupki, z tym, że te 2 końcówki znowu cały czas sobie wrabiamy. Mam zrobiony pierwszy słupek, teraz zrobiłam drugi, trzeci, oczko i znowu 3 słupki. I cały czas wrabiamy końcówki. Raz, 2 i 3.
Następna przestrzeń to ma być dół naszego serduszka, więc wracamy do włóczki różowej. I znowu narzut robimy włóczką różową. Zobaczcie, tu mi się rozciągnęło, zaraz to sobie zaciągnę, mogę zmniejszyć, teraz mogę zmniejszyć za chwilę. I te dwie końcówki beżowe od razu, tutaj się wbijam, robię pierwszy słupek i też po wbiciu się w oczko wszystkie końcówki, które chcemy chować, mają być na szydełku, dzięki czemu po pobraniu nam się to wszystko od razu pięknie wrabia. Zaciągamy beżową, żeby zmniejszyć oczko. Tym, że te końcówki są tutaj pomiędzy i nam tak tu zawadzają, się nie przejmujemy, bo je sobie też za chwilę będziemy wrabiać. Pierwszy słupek zrobiony, drugi słupek, trzeci słupek. I teraz w tym momencie możemy sobie obciąć już ten początek włóczki u mnie beżowej i już będzie sprawa załatwiona, już nie będzie trzeba wrabiać ani przycinać. Lepiej to zrobić od razu. Mówię Wam, że przy większej liczbie kwadratów nie będzie Wam się później chciało tego robić. Następny narożnik to będzie znowu beżowy narożnik, więc narzut nitki. Znowu prowadzimy różową od razu tak, żeby ona nam się też wrabiała, bo będzie za chwilę potrzebna. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, oczko i 3 słupki. I teraz robimy odbicie lustrzane drugiej strony, więc tutaj robimy różowy i różowy narożnik. Wracamy zatem do różowego, ale beżowy znowu sobie podajemy po całym okręgu. W następnym oczku zatem, w następnej przestrzeni stworzonej z oczka łańcuszka 3 słupki, narzut różowej, znowu przesuwamy beżową dalej, przechodzimy do narożnika i robimy w nim 3 słupki, oczko, 3 słupki. I w tym momencie zakończyłyśmy już włóczką różową, już ona nie będzie nam dalej potrzebna. Przechodzimy do beżowego, narzut, w ostatniej przestrzeni tutaj robimy 3 słupki beżowe. I następne okrążenia już wykonujemy włóczką beżową. Jak zawsze, jeżeli to oczko się powiększyło, to sobie zaciągamy różową, żeby ją zmniejszyć. Cały czas wrabiam różową z tyłu. Tak? Serduszko w środku jest już gotowe. Teraz robimy kolejne beżowe okrążenia, ale tą różową jeszcze musimy schować. Ona jeszcze jest za mało zabezpieczona, więc ja sobie teraz robię oczko ścisłe tutaj, w pierwsze oczko nad pierwszym prawidłowym słupkiem, czyli tak jak zawsze. I już w tym miejscu znowu podaję sobie różową na szydełko, żeby już się wplatała. Następne oczka ścisłe też pilnuję, żeby się wplatała. Następne oczko ścisłe, czyli przejście do narożnika, tak jak zawsze. Oczkami ścisłymi przechodziłyśmy do narożnika. I teraz dopiero ja sobie ją przycinam i będę również tę końcówkę, którą przycięłam, wplatała w narożniku. Teraz robimy klasyczny ściek babciny, już nie zmieniamy kolorów, więc nie będzie trudno. 2 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, następnie 2 słupki w tej samej przestrzeni, a końcówka różowa już się nam tu chowa pod tymi oczkami. Mam 3 słupki. Oczko, kolejne 3 słupki w tym samym narożniku. Raz, 2, 3. I narzut nitki, przechodzimy do następnej przestrzeni, to jest tutaj przestrzeń. Jeszcze pod tą przestrzenią również wyrabiamy różową nitkę. Raz, 2, 3. Już uznaję, że jest wrobiona, więc obcinam. I zobaczcie, to już będzie wszystko pięknie pochowane, dzięki czemu te kwadraty mają tylko końcóweczkę tutaj, tylko na końcu okrążenia, a reszta już mamy ją z głowy.
Przechodzimy dalej, robimy teraz typowy ścieg babciny, czyli 3 słupki w każdej przestrzeni. Ja tym razem nie oddzielam ich oczkami łańcuszka. I teraz uwaga, w niektórych tutaj przestrzeniach są nitki podawane przy zmianie tych kolorów. To widać. Już tutaj w tej przestrzeni mam te nitki, więc po wbiciu się robię narzut tak do zrobienia kolejnego słupka. Po wbiciu się sprawdzam, czy tutaj też mam jakieś nitki do pobrania. Tutaj jest różowa. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj jest różowa. Pilnuję, żeby ona też była pod oczkami, które teraz tworzę. Pod tymi słupkami. Tutaj może nie było to aż tak bardzo istotne, ale zaraz przejdziemy na kolejną ściankę, gdzie tych końcówek tu w tych 2 dziurkach jest więcej. Narzut, robię narożnik, czyli 3 słupki, oczko, 3 słupki. I w 2 kolejnych przestrzeniach właśnie już te nitki tutaj nam, nawet tutaj widać z tej strony, ładnie nam się krzyżują i pilnujemy, żeby ich nie zostawić. Nie wbijamy się tutaj, tak żeby te nitki zostały niżej, tylko wbijamy się tuż nad tym oczkiem, tak żeby te wszystkie nitki, o, nawet sobie dokładam tutaj palcem, żeby te wszystkie nitki znowu po wbiciu były na szydełku. I jak one będą na górze szydełka, to po przerobieniu, zobaczcie, były nitki widoczne, a teraz nic nie jest widoczne, wszystko poszło do góry, podniosło się i się pięknie chowa pod trójką słupków, którą tutaj wykonuję. To też jest ważne, żeby po prostu ten kwadrat był jak najbardziej estetyczny. W następnej przestrzeni to samo, znowu pełno niteczek, blisko nad oczkiem pilnujemy, żeby się wbić. A te nitki, które tutaj są, pilnujemy, żeby po wbiciu były na szydełku. I znowu, nie było widać dziurki, bo zasłaniały ją nitki w środku, a teraz wszystko widać. Kolejny narożnik. Jeszcze raz podkreślam, że pomiędzy trójkami tutaj nie robimy oczek łańcuszka. W niektórych projektach tak się robi, w tym nie robimy, bo my chcemy zrobić z tego szaliczek. Chcemy, żeby te przestrzenie nie były zbyt duże. Ma nam być po prostu ciepło. Nie mają być to takie bardzo ażurowe kwadraty. Zrobiłam narożnik, przechodzę na następną ściankę. Tutaj znowu w przestrzeni, zobaczcie, chowają się 2 nitki przy zmianie koloru. Więc znowu pilnuję, wbijam się tak, żeby po wbiciu wszystkie te nitki były na szydełku. I zobaczcie, znowu były nitki, nie ma nitek. 2, 3 i pracuję do końca okrążenia. Tutaj 3, tutaj narożnik, tutaj 3, tutaj 3 i łączymy. Czyli taki klasyczny ścieg babciny. Oczko ścisłe tam, gdzie zawsze, czyli w oczko nad pierwszym prawidłowym słupkiem, zaraz za oczkami łańcuszka udającymi pierwszy słupek. Następne oczko, oczko ścisłe, następne oczko, oczko ścisłe, żeby przejść na narożnik. I już widać nasze piękne serduszko w środku. Jesteśmy na narożniku, robię jeszcze jedno okrążenie. Zaczynam jak zawsze, 2 oczka, 2 słupki, oczko rozdzielające i 3 słupki. I teraz w każdej z tych przestrzeni pomiędzy trójkami robię kolejne 3 słupki, a w narożniku narożnik. Po tej stronie 3 słupki, 3 słupki, 3 słupki, narożnik. 3 słupki, 3 słupki, 3 słupki. Z tym okrążeniem na pewno sobie poradzicie, jeżeli to nie jest Wasz pierwszy kwadrat babuni, a mam nadzieję, że nie, bo dobrze jest zacząć od tych najprostszych. I spotkamy się na zamknięciu, pokażę, jak taki kwadracik zakończyć. Oczko ścisłe, zamykamy to nasze ostatnie okrążenie. Oczywiście można robić więcej, ale ja sobie postanowiłam, że właśnie takiego rozmiaru będą moje kwadraty. Oczko łańcuszka dodatkowe, takie jakby na końcu, obcinamy włóczkę, wyciągamy i zaciągamy to oczko łańcuszka teraz, żeby nam zamknęło
takim ładnym supełkiem. I to jest koniec. Ścianka mojego kwadratu ma mniej więcej 11 cm i ja właśnie takie kwadraty chciałam uzyskać. Robię ich więcej. Zaplanowałam sobie dwa kolory, żeby w środku był taki miedziany na zmianę z różowym, więc muszę zrobić więcej tych kwadratów. Za chwilę powiem dokładnie ile. Muszę sobie zmierzyć, jaki długi ten szaliczek będę chciała mieć. No i wtedy pokażę, jak to wszystko łączymy. Podczas robienia kwadratów trochę zmieniłam koncepcję, bo uznałam, że taki szaliczek z samych serduszkowych kwadratów to może być trochę za bardzo serduszkowy. Więc słuchajcie, wymyśliłam coś takiego, że będzie na dole serduszko różowe, później będzie to ceglaste, później będzie różowe i po drugiej stronie tak samo będzie różowe, ceglaste, różowe, a dalej naokoło szyi już będą zwykłe kwadraty. Taki zwykły kwadrat, czym się różni, żebyście nie miały problemu ze zrobieniem? Robimy dokładnie tak samo, tylko po prostu nie zmieniamy koloru. Myślę, że bez problemu sobie poradzicie, bo po prostu zaczynamy identycznie jak tutaj robiłyśmy w środku sobie tym naszym kolorem, czy różowym, czy ceglastym. No i przechodzimy dalej, kolejne okrążenia, w każdej przestrzeni robimy 3 słupki, kończymy dopiero jak już się zdecydujemy. Każde okrążenie jest rozpoczęte od 2 oczek łańcuszka i następnie przechodzimy do pary słupków w narożniku i również w tym miejscu zakończyłam. A teraz pokażę Wam, jak w może nie absolutnie najłatwiejszy sposób, ale zdecydowanie najbardziej estetyczny połączyć kwadraty w takich robótkach, które właśnie nie są jakieś gigantyczne, nie jest to jakaś gigantyczna narzuta, że wymaga od nas naprawdę jakiejś takiej metody, która pójdzie nam w miarę sprawnie i w miarę szybko. Możemy się pokusić o wykonanie właśnie takiej metody, jaką chcę Wam pokazać. Włóczka nawleczona na igłę. I teraz tak, szukamy, układamy wszystko w ten sposób, jak ma być, żeby nam się te serduszka nie poobracały, pilnujemy. Pierwszy narożnik wbijamy się pod oczko łańcuszka, które jest pomiędzy, pod tylną nitkę, a następnie wchodzimy od tyłu pod następne oczko, które jest już nad pierwszym słupkiem. I przeciągamy. Zostawiamy kawałek włóczki dla zabezpieczenia i robimy ponownie to samo przeszycie, czyli pod oczko łańcuszka i pod pierwsze oczko, po to, żeby zabezpieczyć włóczkę, żeby nam nie spadło. I teraz tak, łapiemy drugi kwadrat, szukamy również oczka łańcuszka, które jest w narożniku i wbijamy się też pod tylną nitkę. To jest tylna nitka, bo jak patrzymy w ten sposób przy szydełkowaniu, to są tylne nitki, tak? To są te nitki takie najbardziej brzegowe, najbardziej tutaj wychodzące z robótki, że tak powiem. Więc wbijamy się pod tylną nitkę oczka łańcuszka i następne oczko od spodu wbijamy się w środek i ściągamy. Wracamy na pierwszy kwadrat, wbijamy się w to samo oczko, z którego poprzednio wyszłyśmy, w tylną nitkę i od spodu przechodzimy pod następne oczko. Wracamy do górnego kwadratu, wbijamy się w to samo oczko pod tylną nitkę, z którego poprzednio wyszłyśmy i od spodu wbijamy się w następne oczko. Tu ten sznureczek będzie mi przeszkadzał trochę na początku. Wbijam się w dolny kwadrat. Tylna nitka od przodu, następne oczko od tyłu pod tylną nitkę ściągamy. Zobaczcie, ja na początku nawet za mocno nie zaciągam tych oczek, bo zaraz pokażę Wam, jak to zrobić później. Robimy, przechodzimy kolejne oczka. Zobaczcie, to jest tak naprawdę jakbyśmy się wbijały przez środek oczka pierwszego i oczka drugiego. I teraz zobaczcie, tutaj nam takie powstało dziwne szycie. I teraz jak sobie zaciągniemy to zobaczcie, co się dzieje. Te nitki nam się w środku zamykają. Zbliżają się te oczka do siebie, dzięki czemu szef jest całkowicie niewidoczny. Zrobię troszkę więcej i wtedy Wam pokażę. I znowu mam trochę więcej przeszyć. Ciągnę sobie tę nitkę i zobaczcie, jak się
ten szef zamyka. Oczka zbliżają się do siebie i tak to wygląda. Zupełnie niewidoczne. Podążamy do końca. Ostatnie przeszycie będzie tutaj, gdzie są narożniki, tak żeby pod oczko łańcuszka również złapać. Następnie robimy okrążenia zabezpieczające, jak przy zwykłym szyciu. Obcinamy włóczkę, przechodzimy do następnego serduszka, do następnego kwadratu, pilnujemy, o nie tak jak ja przed chwilą, tylko prosto, żeby było, i zszywamy w ten sposób wszystkie kwadraty, a później zrobimy jeszcze dodatkowe takie okrążenie, które nam wyrówna pięknie brzegi tych kwadratów. Mój szaliczek jest już zszyty, zszyłam go w ten sposób, żeby po ułożeniu tak te serduszka były zawsze w dół. I teraz jeszcze chcę obrobić brzegi, żeby były bardziej estetyczne. Trochę żałuję, że zabrakło mi tego beżowego, bo będę teraz musiała obrobić różowym. No ale trudno, będzie troszeczkę bardziej kolorowy. Zaczynamy w jednym z narożników. Ja będę obrabiała półsłupkami nawijanymi. Jeżeli chcesz wykończyć, możesz wykończyć go również albo półsłupkami zwykłymi, albo oczkami ścisłymi, albo zrobić jakieś takie ciekawe koronkowe wykończenie. Myślę, że fajnie wygląda również obrobiony taki szalik, więc jak widzicie, ja nie mam tutaj obrobionych jeszcze wszystkich końcówek, ponieważ liczę na to, że podczas robienia również mi się pochowa część przynajmniej z nich pod oczkami, które będę robić. Zaczynam od zrobienia pętelki początkowej, którą przyszywam do pierwszego narożnika. Robię tutaj oczko ścisłe i zaczynamy. 2 oczka łańcuszka na pierwszy półsłupek nawijany i teraz w każdym kolejnym oczku robimy półsłupek nawijany. Jak widzicie, ja sobie od razu podaję te różowe końcówki, żeby już mi się wrabiały pod oczkami. Na koniec je od razu przycinam, żeby jak najmniej mieć roboty na końcu. Obrabiamy. Każde oczko to jeden półsłupek nawijany. Dojdę teraz do miejsca, gdzie mam łączenie kwadratów i na łączeniu jeden dodatkowy półsłupek nawijany robimy. Teraz już się zbliżam do miejsca, w którym mam końcówki jakieś tam, które powstały przy robieniu kwadratu, więc od razu również sobie te końcówki tutaj będę wprowadzała pod kolejne oczka i zawsze to będzie trochę mniej do wrabiania na koniec. Jesteśmy tutaj przy końcu i zobaczcie, tu są 3 słupki na narożnik. W narożniku, czyli tutaj, w tej przestrzeni robimy również półsłupek nawijany. Dodatkowy tu na środku na szwie. I po drugiej stronie również szukamy przestrzeni pomiędzy trójkami i robimy w niej półsłupek nawijany. To ważne, żeby na tym łączeniu zrobić dodatkowy półsłupek nawijany, czy też półsłupek, jeżeli obrabiacie półsłupkami, bo inaczej będzie troszeczkę za ciasno i będzie nam się to tutaj zwijało. A to właśnie ma, to wykończenie ma na celu to, żebyśmy mieli jak najbardziej równy ten brzeg i żeby później przy blokowaniu, czyli moczeniu dzianiny i układaniu jej, prostowaniu, żeby było jak najmniej pracy. Obrabiam półsłupkami nawijanymi do końca, naokoło lecę, tutaj na końcu zrobię gdzieś oczko ścisłe, obetnę nitkę, schowam końcówkę i przystąpię do blokowania dzianiny. Od razu powiem, bo tego nie będę nagrywała, na czym to będzie polegało. Blokowanie, tak jak wspomniałam, to jest moczenie dzianiny, takie wstępne pranie i później rozkładamy taką dzianinę, to koniecznie robimy w praniu ręcznym, ponieważ tu jest prawie 100% wełny i rozkładamy prościutko i na prosto nam to ma ładnie schnąć, wtedy każde oczko wskakuje na swoje właściwe miejsce, dzianina się prostuje i zachowuje swój idealny kształt. Takie blokowanie, czyli takie dobre rozprostowanie i układanie i suszenie na płasko robimy tylko raz, później przy każdym kolejnym praniu już nie trzeba się aż tak bardzo nad tym tematem pochylać. Zatem
robię do końca, a Was już zaproszę na podsumowanie. Mój serduszkowy szaliczek jest już gotowy, jestem zachwycona efektem. To była dobra decyzja, żeby tutaj wprowadzić również takie gładkie, jednokolorowe kwadraty. Nie miałam przekonania do tej różowej obwódki, ale myślę, że wyszło naprawdę uroczo. Teraz Was zapraszam do zobaczenia kilku zdjęć. Zrobię parę zdjęć tego szalika, żeby mieć na moje profile w mediach społecznościowych, na które oczywiście serdecznie Was zapraszam, a potem szaliczek spakuję i ruszy w podróż do cudnej dziewczynki. Będzie prezentem. Dzięki serdeczne za to wspólne, kwadratowe, serduszkowe dzierganie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!